W tej chwili są wdrażane 2 programy rewitalizacyjne i myślimy o trzecim. Ja nie podpisywałam żadnych dokumentów, żeby się tu przeprowadzić. Dobrowolnie mi przewieźli sami. Miałam 2 dni do przeprowadzenia się. Wyprowadzenie ludzi na zewnątrz to jest właśnie jedno z narzędzi, których się używa. Ja rozumiem, że ci ludzie może są niezadowoleni, ale pytanie, dlaczego zostali wyprowadzeni? When we talk about gentrification, we're really talking about displacement. Dlatego, że byli bardzo skonfliktowani ze swoim środowiskiem. Powiedzieli, że oni nie są lokatorów. Chcą nas wyeksmitować. Ja też eksmisję dostałam. Z nas robicie wariatów i taki, nie wiem, ludzi z patologii, czy jak nie. Osobom, które niszczą pewien obszar, degradują ten obszar, należy dawać mieszkania zastępcze, czy też może takie mieszkania przejściowo, w bardzo niskim standardzie, czyli eliminować ich. W przeciągu ostatnich lat centra miast zaczynają się zmieniać. Zrujnowane kamienice są wyburzane albo zmieniane w luksusowe apartamentowce. Mieszkanie w centrum staje się coraz częściej przywilejem dla bogatych. Ci, którzy nie są w stanie sprostać finansowym wymaganiom, wraz z gruzem zremontowanych kamienic wyrzucani są na odległe peryferie. Wszystko po to, by stworzyć dogodne warunki dla inwestorów i ograniczonej grupy ich bogatych klientów. Potrzeby reszty mieszkańców miast są pomijane. Przystosowanie centrów do wymagań kapitału oznacza odnowienie budynków i wysiedlenie ubogich. Burżuazja ponownie zdobywa centra miast. Zaczyna się proces gentryfikacji. W Warszawskim mieszkałam od 1997 roku i po 2004 tu przeprowadziłam się, ponieważ nie miałam tam wody 3 miesiące i dostałam wypowiedzenie tu na to mieszkanie. Właściciel nie chciał lokatorów, no i powiedzieli, że mam się wyprowadzić. Ja mówię, no ja nie mam dokąd, ja czekam za mieszkaniem socjalnym. No i on mówi, że nie, oni nie będą czekać. Do sądu mnie podali, no i pani sędzina powiedziała, że tak długo mam mieszkać, aż nie dostanę lokalu, nie? No jak trafiłam na Starołęcką, to zostałam tutaj nieciekawie, bo warunki niespecjalne, wody nie, też nie ma w domu, łazienki nie ma, nic nie ma, ubikacji, wszystko trzeba znosić z korytarza, nie? Mycie to w miskach się myjemy, bo nie ma gdzie. Tutaj byli u mnie z wydziału mieszkaniowego, ta pani była, co prowadziła moją sprawę, prowadziła i przyszli tu zobaczyć i mówię, że będą pisać do pana globalnego, że mi się to mieszkanie należy, nie? I czekałam miesiąc, i po miesiącu dostałam odpowiedź, że nie dotrzymam mieszkania. Nie wiem, co się stało. Ja czekałam 10 lat w mieszkaniu. No i się okazało, nie dostałam nic. Prezydent odrzucił sprawę. Sometimes it's an individual process that rich families like a location and move in one by one. In other cases, it's real estate developers who move in and decide this is a good location, we want the poor people out. So there are various ways in which gentrification can occur. Who wins? Well, it means that the well-off get into a much better location than they would have otherwise been in.
and the poor people are forced out and made to live somewhere else, usually a long way away, and in inferior circumstances. Znajdujemy się na terenie byłych koszar wojskowych. Ten teren został sprzedany deweloperom i wybudowali tutaj jedno z najbardziej ekskluzywnych osiedli, jakie powstały w tej części Poznania w ostatnim czasie. Natomiast po przeciwnej stronie ulicy Ułańskiej mamy Łazarz, czyli jedną z tak najbardziej trzech uznawanych za najbardziej jakby robotnicze dzielnice w Poznaniu, to znaczy mowa tutaj o Dębcu, Wildzie i właśnie Łazarzu. I dla tej części miasta, dla tej robotniczej dzielnicy, jakim jest Łazarz, wybudowanie budynków i mieszkań dla bogatszej części mieszkańców ma swoje oczywiście znaczenie i jakby odbywa się tutaj presja na tą część miasta. Odnawiane są kolejne budynki, buduje się plomby, które po prostu już są raczej przeznaczone dla klientów dużo bardziej zasobnych w finanse. I ta część po prostu miasta jakby zaczyna napierać właśnie na tą część bardziej biedną i po prostu prowadzi zarówno do podniesienia czynszów, do wzrostu cen artykułów, nawet takich, jakie są na przykład artykuły spożywcze. Czynsze wzrosły przez ostatnie 2-3 lata na pewno o jakieś 20-30%. Tutaj mieszkałem 50 lat i byłam zmuszona wziąć mieszkanie spółdzielcze dwupokojowe po osiedlu Kopernika. Płaciłam 370, a teraz płacę 470, to jest bardzo dużo dla mnie. Bo to jest jednak jakby nie było kawalerka i to jest bardzo w krótkim okresie czasu, po prostu bardzo szybko zdrożało to, nie? To, co miało być objęte rewitalizacją, coś się zaczyna właśnie zmieniać. Komplikować na niekorzyść oczywiście i to szkoda. Właśnie między innymi przez to, że zmiana elewacji, przykładowo jak u mnie w budynku i wewnątrz był budynek cały remontowany i tak dalej, odczułam to po kieszeni równo. Ten kwartał został wybudowany na początku XX wieku przez Niemców. Później zostały te budynki skomunalizowane i tak naprawdę były zamieszkane przez robotnicze rodziny. Obowiązywał tutaj komunalny tryb najmu. Większość z tych rodzin nigdy nie była zbyt zamożna. Teraz są one w ramach tak zwanego programu rewitalizacji sukcesywnie wyprowadzane z tych dosyć ekskluzywnie wyglądających i architektonicznie dosyć ciekawych kamienic. Jest tutaj cały plan realizowany przez miasto. Mówi się o rewitalizacji, ale tak naprawdę plan gentryfikacji, czyli będzie to po prostu oznaczało, że zostaną wyprowadzeni osoby o niższym statusie materialnym, a wprowadzą się tutaj ludzie o wyższym statusie materialnym. Tutaj widzimy, jak powoli sklepy biedniejsze i które tutaj przez lata były ulokowane, zostały zamknięte i prawdopodobnie zostaną wynajęte na przykład bankom. Ludzie nie mają pieniędzy, bo taka jest prawda, ludzie nie mają pieniędzy, żeby żyć, nie mają pieniędzy, nie mają pracy, no to szukają czegoś innego, nie? A tu bank na banku, nie? Coraz więcej banków, coraz więcej świateł i to jest denerwujące, naprawdę. Ulica Głogowska powinna się nazywać ulicą bankową. Nic tu ciekawego nie ma. Dzieci wypuścić z domu nie można, niestety. Dzieci się bawią na rynku, prawda? Żadnych tutaj placów zabaw, nic. Jak się tu przeprowadziłam, to w zasadzie na Głogowskiej była masa sklepów, które w tej chwili nie istnieją. W każdym tym punkcie w tej chwili jest bank.
the main conflict in gentrification processes is the process of modernization and rent price increase. And when this process started, many working class and also part of this pioneer people didn't have enough money to pay the rent prices and have to go out or have to pay a very lot part of his income for housing, and so we have this displacement effects of gentrification. I think this is the main social conflict of gentrification, and in other words it means gentrification process upgrade all lifestyle qualities in a neighborhood, but the displacement of poorer people means that only the richer one can use this higher living standard in a neighborhood. To wszystko się właściwie zaczęło od budowy tego mostu. Od budowy tego mostu, ponieważ właściciele, którzy tutaj wykupili te mieszkania, robią co sobie. 80% ludzi mogą iść precz. Żeśmy zostali sprzedani przez pierwszego właściciela. Drugim właścicielem mamy problemy, ponieważ niestety cały czas podwyższa. Od 1 teraz lutego moja dzierżawa będzie wynosiła 55 zł. Skończyło się na tym, że chciałby, żebyśmy opuścili to mieszkanie. Ja tego nie tolerowałam, ponieważ wiedziałam, że raczej to, co podwyższył właściciel, jest niezgodne z prawem. I po prostu nie wychodziłam z tego domu. To znaczy nie chciałam się wyprowadzić. Jeszcze w tym czasie zrobił tak, że wyłączył mi gaz, a to było minus 16 stopni, pamiętam, na dworze. Dostawałam stale pogróżki, że mam tyle i tyle zadłużenia, że to, co ja płacę, to jest za mało, że się nie skończy na tym, czy sąd. I w pewnym momencie dostałam właśnie, że muszę po prostu zapłacić. Nie? Dostałam na sąd i w tej chwili się już trzecia sprawa toczy właśnie o to zapłacenie dla niego. Ten projekt rewitalizacji Śródki odbywa się kosztem właśnie nas. Nas się wyrzuca, a przyjmuje się nowych ludzi. To zawsze mi się wydawało, że nie wiem, czy my jesteśmy po prostu inni? No chyba nie. Nie zauważa się tego, że tak zwana gentryfikacja to jest jednak coś, czego się trzeba obawiać. Wobec tego trzeba być ostrożnym. I zapomina się równocześnie, że rewitalizacja to nie jest po prostu wyremontowanie jakiegoś kawałka miasta, ale że przywracamy tam życie. Ale przywracamy życie w domyśle dla tych, którzy tam są. Problem zaczyna się wtedy, kiedy to polega tak naprawdę na wyrzuceniu, na krzywdzie tych biedniejszych ludzi, których się pozbawia taniego mieszkania, miejsca zamieszkania, prawda? No, znane są miasta, gdzie to wypychanie doprowadziło do tego, że zaczęły być kłopoty ze znalezieniem pracowników do usług, bo oni już musieli mieszkać tak daleko od miasta, że nie mogli dojechać do pracy. I miasto zaczęło cierpieć na brak personelu w usługach. Kamienice stoją puste, tu naprzeciwko na przykład się tam jest parę, 3 czy 4 mieszkania tylko zajęte, reszta stoi pustych, już kupę lat. Ja sobie kupiłam na Kolejowej 2 pokoje z kuchnią i cała rodzina po ciotkach, wujach przejęła kamienicę. I oni tak po prostu tych lokatorów gnębili, że ja razem z nimi płakałam. Wyprowadzili się wszyscy.
wykupują jakieś kamienice i potem tak ludzi no po prostu tak gnębią czynszami, że chcąc nie chcą, muszą opuszczać, nie? The city and capital get together and say we want another development strategy. And one of the development strategies we want is to try to bring in an affluent population, good consumers. We want to bring in new people who are in the service sector, who are actively involved in innovations in the media, in art, artistic work and all the rest of it. So the city starts to have a strategy of saying we want to get a different population in here. That population which used to found the city is no use to us anymore. We want to try to bring in another group of people. Jesteśmy teraz na warszawskim Powiślu, w dzielnicy, która w ostatnim czasie bardzo się zmienia. Kiedyś była to dzielnica typowo przemysłowa, z dużą ilością różnego rodzaju zakładów przemysłowych, z elektrociepłownią. Obecnie duża część tych zakładów upadła i te tereny są wykupywane przez deweloperów, którzy w miejsce dawnych fabryk stawiają apartamentowce i biurowce o bardzo wysokich, nawet jak na warszawskie standardy, cenach za metr kwadratowy, dochodzących do kilkudziesięciu wręcz tysięcy złotych. Przykładowo w miejsce fabryki cukierków, która stała niedaleko stąd, deweloper stawia apartamentowce, gdzie średnia cena za metr kwadratowy będzie wynosić około 20 tysięcy złotych. W wielu przypadkach zmiany w zdegradowanych dzielnicach rozpoczynają artyści. Ich działalność kulturalna może wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności dzielnicy. Często występują w roli kolonizatorów, rozpoczynających pierwszy etap gentryfikacji. Za ich tropem podążają lepiej usytuowani, ci, którzy są w stanie zapłacić wyższą cenę za mieszkanie w artystycznym otoczeniu. Dotychczasowi mieszkańcy są zmuszeni dostosować się do wzrostu cen i obcych im trendów kulturowych. W przeciwnym wypadku muszą opuścić dzielnicę. A to miejsce, w którym jesteśmy w tej chwili, jest ciekawą ilustracją do takiego typowego zjawiska związanego z gentryfikacją, do takiego typowego cyklu przemian przestrzeni miejskiej, który polega na tym, że wraz z upadkiem, powiedzmy, przemysłu, w miejscu, w którym istniały jakieś warsztaty, zakłady, coś produkujące, zaczynają powstawać takie miejsca związane bardziej z kulturą, z rozrywką w pierwszym rzucie, a następnie one ustępują miejsca deweloperom, którzy budują apartamentowce. W tej chwili te miejsca klubowe tutaj jeszcze istnieją, ale już od dobrych paru lat mówi się o tym, że deweloperzy mają postawić tu nowe budynki. W ciągu ostatnich 2 tygodni jeden z klubów
został podpalony przez nieznanych sprawców, co oczywiście jest to pewnego rodzaju domniemanie, ale może być związane właśnie z chęcią wybudowania tu apartamentowców. Wraz ze wzrostem cen lokali w dzielnicy następuje wzrost zysków osiąganych przez inwestorów i prywatnych właścicieli. Z biegiem czasu sami artyści nie są w stanie sprostać wzrastającym kosztom życia i opuszczają dzielnicę. Stają się w ten sposób ofiarami procesu, który bezwiednie zapoczątkowali. Wraz z całą ekipą znajomych prowadzimy kamienicę. Klub plus pracownię, galerię. To się nazywa 5015, znajduje się w Warszawie na rogu Chorzej i Mokotowskiej pod adresem Mokotowska 73. Całe miejsce, kamienica razem z podwórkiem, znajduje się w samym centrum miasta. Kamienicę wynajęliśmy od prywatnego inwestora. Podpisaliśmy z nim umowę na okres 3 miesięcy. Udało nam się ją raz przedłużyć. Miejsce obrosło jakąś legendą, jest znane jako punkt do obejrzenia w Warszawie. Tutaj mieszkali normalni ludzie. Pani Wanda mieszkała, która była u nas kilka razy. Tutaj jej pomieszczenia są na drugim piętrze. Także ta kamienica była normalnie zamieszkana. Tu jeszcze 1,5 roku temu mieszkały chyba ze 2 osoby. Przejęcie tego przez dewelopera jest to zdecydowanie gentryfikacyjne zjawisko. To samo to się dzieje na przykład na Pradze w dużym stopniu. Zaczęło się coś tutaj dziać na początku czerwca, mimo to, że miało ruszyć w połowie maja, a wychodzi na to, że znikamy stąd z końcem października. To daje 5 miesięcy działania całości. To jest sporo naprawdę ludzi. Dzisiaj się usuwa, nie wiem, w tydzień, albo z dnia na dzień, albo nie wiem, miesiąc. Tu mieliśmy 3 miesiące na to. Staramy się znaleźć miejsce i uzyskać od miasta miejsce, które byłoby przekazane powiedzmy nie na chwilę, ale na, nie wiem, przynajmniej kilka lat. Podobno już ma być takie miejsce jedno też w centrum. Ktoś odzyskał kamienicę i szukałem na warsztat rowerowy. No to w większości takich miejsc byli właściciele, którzy już bliziutko, żeby to odzyskać. W polityce kraju mieliśmy do czynienia z systematycznym ograniczaniem praw lokatorów, ochrony przed eksmisjami, ochrony przed podwyżkami czynszów. No i tak naprawdę ten splot 2 założeń polityki realizowanej przez pierwsze rządy tuż po rozpoczęciu transformacji ustrojowej doprowadził do tego, że mamy gigantyczną skalę problemów mieszkaniowych. To są problemy przede wszystkim związane z tym, że rynek jako taki nie jest mechanizmem, który zapewnia mieszkanie każdemu. Oferuje mieszkania po dosyć wysokich cenach, na które nie stać osób średnio, nisko zarabiających. Dla nich nie ma alternatywy, dla nich nie oferuje, poza długotrwałym kredytem, tak, na 30, na kilkadziesiąt lat, obwarowanym bardzo poważnymi zastrzeżeniami odnośnie edukacji, osiąganych zarobków, ale także wieku. No więc mamy całą grupę lokatorów, którzy wypadają z tego sektora rynkowego, osób, które starają się o mieszkanie, a nie mogą
nie mogą dostać kredytu, nie stać się na wynajem na rynku, a z drugiej strony no, są w sytuacji, w której gmina czy zakład pracy też im nie oferuje taniego, dostępnego mieszkania. No i mamy sytuację, kiedy mamy gigantyczne zapotrzebowanie na mieszkania, deficyt szacowany na mniej więcej ponad 1 000 000 mieszkań, tak, byłoby potrzebne, żeby zaspokoić w Polsce potrzeby mieszkaniowe, a z drugiej strony regres, spadek budownictwa komunalnego, no i to wszystko się składa tak naprawdę na kryzys mieszkaniowy. Jestem bezdomny, bo mam tylko 230 zł na przetrwanie. Pracowałem dłuższy czas, chociaż ja tu byłem, troszeczkę handlowałem, ale ja pracowałem na budowach, nie? Po prostu nogę mi mieli uciąć, dlatego tak się wszystko pogmatwało, no, bo jest bieda i no, są nieprzyjemne rzeczy. Liczba mieszkańców z orzeczonymi wyrokami eksmisji wciąż rośnie. W przeciągu ostatnich 15 lat w sądach znalazło się około 500 000 pozwów o eksmisję dotyczących około 1,5 miliona osób. W tym samym czasie komornicy wyrzucili z mieszkań około 400 000 osób. W niektórych miejscowościach eksmitowane osoby przenosi się do baraków i kontenerów na obrzeżach miast. Blisko 40% eksmisji dokonuje się na bruk, bez prawa do lokalu socjalnego. Zdarza się, że prywatni właściciele mieszkań wyrzucają lokatorów bez orzeczeń sądu. W kamienicy przy ulicy Nowy Świat 66 urodziłam się, mieszkałam całe życie, ponad 50 lat. W 2000 roku kamienica została oddana spadkobiercy właściciela. Zaczęła się standardowa procedura, podnoszenie czynszów od powiedzmy 7 zł przez 9, 11, 27, 30 parę do ostatecznej stawki 51 zł za metr kwadratowy. Czyli no, prosty rachunek. Moje mieszkanie w wielkości 67 metrów, koszt wynajmu wynosiłby 3800 zł. My nie mieliśmy do powiedzenia nic. Pan założył sprawę o eksmisję lokatorów wszystkich. Było wtedy do 6 rodzin. Wszyscy dostaliśmy w majestacie prawa eksmisji. W 2003 roku dostałam wypowiedzenie najmu, w 2006 sprawa w sądzie o eksmisję. Odwołałam się, dostałam oczywiście eksmisję, lokal socjalny, odwołałam się. Do dnia dzisiejszego czekam na sprawę w sądzie okręgowym. W 2007 roku dowiedzieliśmy się, że kamienice przejmują prywatni właściciele. Totalne zaskoczenie. Miasto, które ma 4/12 udziału w kamienicy, obiecuje dużo, nie robiąc nic. Dowiadujemy się, że prywatni właściciele nie chcą z miastem w ogóle rozmawiać. Zaczyna się podnoszenie czynszu. W międzyczasie prowadzona jest taka, można powiedzieć, walka prywatnych właścicieli przez zastraszanie, wykańczanie psychiczne lokatorów. Te wszystkie procesy prowadzą do tego, że zmienia się struktura zasobu mieszkaniowego w centralnych dzielnicach Warszawy. Wchodzi prywatny właściciel, lokale mieszkalne po wyrzuceniu lokatorów zamienia się w lokale użytkowe. Więc jakby bardzo ściśle te wszystkie takie kwestie drobne, socjalne, eksmisyjne, z wysokością czynszów związane
One są bardzo ściśle powiązane z procesem gentryfikacji. Można powiedzieć, że to jest jakby taka nasza lokalna tutaj wersja zjawiska gentryfikacji, tak? Jakby dokonywana mniej przez artystę czy program rewitalizacji, a bardziej przez kamienicznika. Idzie pani, schodzi z psem i znajduje karetkę, że pani już tu w zasadzie nie mieszka, bo już ten dom nie jest komunalny, tylko jest prywatny. Za grosze te udziały od starszych ludzi, którzy nie mają siły o to walczyć, odkupują i później my jesteśmy tylko takim przekaźnikiem, żeby nas wyrzucić, podnieść czynsz maksymalnie, którego nie jesteśmy w stanie zapłacić, eksmisja, wyrzucają i kamienice sprzedają, czyli to jest biznes. City administrations often support gentrification. The developers like it because it's big business and they make profits out of it. So there are many groups that can benefit from gentrification. What we would be concerned about, however, is what happens to the poor and vulnerable and often marginalized populations that get forced out of these locations. Po ogłoszeniu wyroku apelacyjnego i po skierowaniu sprawy do komornika dostałam pismo, w którym pan komornik zawiadomił mnie, że 21 stycznia zostanę eksmitowana do hotelu robotniczego na ulicy Ordona. Pojechałam, obejrzałam, były to normalne, stoi ten hotel, każdy może naocznie zobaczyć, jakie to tam są warunki. Są to typowe kontenery robotnicze, które wynajmowane są dla robotników sezonowych, pracujących załóżmy na budowach. Podczas gdy rośnie liczba ludzi, dla których problemem jest zdobycie dachu nad głową, wydatki na budownictwo komunalne są wciąż ograniczane. Wybudowanie odpowiedniej ilości mieszkań komunalnych doprowadziłoby do ogólnego spadku cen lokali. To poprawiłoby sytuację znacznej liczby osób. Władze rozwiązanie problemu mieszkaniowego pozostawiają jednak prywatnym inwestorom. Tym samym od lat ceny mieszkań rosną. Rynek w połączeniu z polityką sprzyjającą właścicielom nie rozwiązuje, lecz pogłębia problemy mieszkaniowe coraz większej części mieszkańców miast. Pracuję w Impelu, w szpitalu na Polnej jako salowa na umowę zlecenie, na tymczasową. I no to nie jest stała praca i no w każdej chwili mogę stracić tą pracę, w każdej chwili, nie? Osoby zatrudnione w ramach niestabilnych form zatrudnienia nie mają stałych dochodów, chwilami są bezrobotne, w związku z czym nie są w stanie stale opłacać czynszu i innych opłat związanych z lokalem, w związku z czym popadają w długi i grozi im eksmisja. Nie opłacamy czynszu od 2009 roku, od kwietnia, ponieważ mąż stracił pracę. Zakład się rozpadł i po prostu zwalniali, nie? Grupowe zwolnienia i od tego czasu no bardzo źle nam idzie, nie? Ja też jakiś czas w ogóle nie mieliśmy pracy, nikt. I no niestety, ale żeśmy wegetowali. Opieka nam tam dała 200 zł na miesiąc i no z tego musieliśmy żyć cały miesiąc, nie? Z 200 zł. To było w zeszłym roku, w 2009. Potem no, zaczęły się problemy też z mieszkaniem. No nie płaciliśmy mieszkania, no bo nie mamy za co do dnia dzisiejszego. Ja po pół roku dostałam pracę, no ale zarabiam tylko 1000 zł. Czynszu opłacamy 1035 zł. No to jest moja cała pensja. Mieszkam w mieszkaniu komunalnym. Mieszkanie w bardzo złym stanie jest.
po prostu no, wymaga remontu. Tak dach robili, że nam tu wszystko poodpadało po prostu. Poodpadało nam wszystko. No. I w takiej ruinie my mieszkamy. A oni powiedzą, że ja mam 1050 czy 1035 zł płacić za co? Za co, ja się pytam? Niech najpierw mi wyremontują to mieszkanie. Miasto mi nie pomogło, tylko pogorszyli tą sytuację. Odwołaliśmy się do ZKZL-ów o zmniejszenie nam czynszu, ale dostaliśmy odmowne. Złożyliśmy wniosek o mieszkanie socjalne, ale odmówiono nam. Powiedzieli nam, że po prostu mamy gdzie mieszkać. I na dzień dzisiejszy po prostu chcą nas wyeksmitować. Narzędzia władz miasta w postaci podwyżki czynszów służy zarówno do segregacji mieszkańców w ramach tego miasta, do usuwania mieszkańców z pewnych obszarów inne, z drugiej strony do kontroli robotników, przede wszystkim prekariatu, którzy nie są związani z jednym zakładem pracy, przemieszczają się od jednego do drugiego zakładu pracy. Najprościej jest podwyższyć czynsz pracownikowi, tym samym zmuszając go do zarobienia na ten czynsz i tym samym wymuszając na nim cięższą pracę w nadgodzinach. No ja jestem człowiekiem, który średnio zarabia i chcę mieć średnie mieszkanie za taki czynsz, jak jest na zachodzie, że nie przekracza 20-30%, prawda, zarobków, a nie, nasze zarobki nie starczają na czynsz. My się pytamy, skąd my mamy opłacać tak wysokie czynsze? Skąd? Rozwiązywanie problemu mieszkaniowego poprzez wolny rynek oznacza co najmniej potrójną kradzież. Jesteśmy okradani poprzez dewelopera, który sprzedaje nam za drogo mieszkanie, jesteśmy okradani poprzez bankiera, który sprzedaje nam kredyt, daje nam kredyt o zawyżonych odsetkach, które trzeba spłacać w nieskończoność właściwie, i jesteśmy okradani przez szefa, dla którego musimy pracować, który na naszej pracy zarabia tyle samo, bądź czasami więcej, niż my dostajemy od niego. Moja emerytura wynosi 1200 zł. Ja już mam po prostu wybraną emeryturę na przyszły miesiąc. W ogóle rachunki, które spłacam, bo jest internet, jest telefon, 800 zł wynoszą i jeszcze spłacam kredyt mieszkaniowy. Koszt wynosi 60 000 już. Pomimo, że kredyt mam spłacony, to odsetki jeszcze tyle wynoszą do spłacenia, więc to jest nie do spłacenia w tym wcieleniu. Młody człowiek 30-letni, który weźmie kredyt na 30 lat do emerytury, płaci kredyt. Co on z tego życia ma użyć, jeżeli on całe życie pracuje na kredyt, a jak straci pracę, to później mu zabiorą i mieszkanie, a pieniądze dalej będzie musiał spłacać. Czy na tym polega tutaj bycie na tym świecie, że my mamy tylko pracować, żeby spłacać kredyt? Jeżeli nasze dzieci już mają mieszkania swoje, to nam w zasadzie mieszkanie nie jest potrzebne. My zejdziemy z tego świata i niech sobie ktoś inny w tym mieszka, prawda? Sąsiadka, która została, ponieważ okazało się, że ta eksmisja jest nieprawna, została w fajnych warunkach, ponieważ pan właściciel zorganizował ochroniarzy. Były legitymowane wszystkie osoby, które do nich wchodzą i które i kiedy wychodzą. No, pełna inwigilacja. I jeszcze, żeby było ciekawiej, to kosztami tej ochrony on obciążył lokatora.
Ja wyprowadzając się miałam dług około 100 000 złotych. Sąsiadka, która wyprowadziła się po mnie, ma dług około 180 000 złotych. W tym jest wliczona m.in. owa ochrona sławetna. Mieszkanie jest pewnego rodzaju przywilejem. Jeżeli zmienimy tą optykę i stwierdzimy, że mieszkanie powinno być prawem każdego z nas, że dach nad głową jest podstawową kwestią, która powinna być zapewniona dla wszystkich mieszkańców miasta, dla wszystkich tych, którzy należą do pewnej grupy społecznej, do pewnej grupy zamieszkującej pewną przestrzeń miejską. Mieszkanie w takiej optyce jest czymś, co nam przysługuje i czymś, co wszyscy posiadają. Nie jest elementem kontroli, nie jest elementem, za pomocą którego kontroluje się znaczne grupy społeczne i nie jest narzędziem, za pomocą którego dzieli się pewne grupy społeczne. Właśnie poprzez przekazywanie, ułatwianie przekazywania mieszkań pewnym grupom społecznym i ograniczanie dostępu do mieszkania innym grupom społecznym. Ludzie mieli możliwość wykupowania mieszkań. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście i Starówka były zawsze zablokowane. My nie mogliśmy, mimo starań usilnych, nigdy nie mogliśmy wykupić naszych mieszkań. Więc jesteśmy poszkodowani w sposób podwójny, bo raz, że zostaliśmy wyrzuceni z mieszkania, dwa, czujemy się obywatelami drugiej kategorii, 3. Jesteśmy olani przez system bankowy, bo za starzy jesteśmy, żeby wziąć kredyt i kupić sobie mieszkanie. To w tym wieku już się nie zaczyna życia od nowa. Więc co? No dupa. Jeżeli mieszkanie zaczyna być prawem, jeżeli każdy ma możliwość posiadania dachu nad głową, wtedy okazuje się, że zaczynamy na nowo stanowić pewnego rodzaju wspólnotę, która nie jest wspólnotą podzieloną. I w ramach tej wspólnoty mieszkanie jest dobrem wspólnym, jest wykorzystywane przez całość tej wspólnoty, a nie przez tylko określone, bardzo często uprzywilejowane grupy mieszkańców. Nikt nam nie pomógł z żadnych zasobów, ani infrastruktury, ani komunalnych, ani... Ja pisałam osobiście do wielu instytucji i wielu ministerstw i otrzymywałam absurdalne odpowiedzi, z których wynika, że nic nikogo nie obchodzi, ponieważ nie jest to problem danych struktur administracji państwowej. My musimy się sami martwić, co dalej sami mamy ze sobą zrobić. Rozbijanie lokalnych wspólnot za pomocą gentryfikacji wywołuje ich opór. Walki o prawo do mieszkania przybierają różne formy. Strajk czynszowy, blokady eksmisji, blokowanie polityki władz miasta czy zajmowanie pustostanów. Mieszkańcy są w stanie podważyć zasadę maksymalizacji zysków, która kieruje działaniami władz i biznesu. Wbrew ogólnie przyjętemu przekonaniu, podmiotem rozwijającym miasta nie są inwestorzy i urzędnicy, lecz mieszkańcy i pracownicy. To oni, gdy się wspólnie zorganizują, są w stanie stawiać własne prawa. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów zostało założone przez lokatorów z budynków zreprywatyzowanych. Po pewnym czasie do nas dołączyli ludzie z mieszkań komunalnych. Ci ludzie, nie widząc szansy walki w pojedynkę, zrzeszyli się, żeby walczyć z tymi nieprawidłowościami w mieście, z tą dziką reprywatyzacją. Zaczęliśmy eksmisję. Nie! Proszę otworzyć. Nie! Niech pan mi przestanie gadać takie pierdoły, wiąże pana też dobro miru domowego. Propozycja miasta to są przesiedlenia do baraków. Tutaj jest doniesienie na nielegalne działania na policję. Czy mogą mnie państwo wpuścić do środka? Nie.
Nie ma pan prawa, pan łamie... Nie. Następny raz wynajmę firmę ochroniarską i firma ochroniarska osoby, które tu będą wypływały. Zorganizowanie się jakiejś grupy społecznej za pomocą różnych form samoorganizacji, takich jak strajk czynszowy, jak niepłacenie czynszu, jak płacenie części czynszu, jak zajmowanie pustostanów, powoduje, że w dłuższej perspektywie jest ona w stanie zablokować pewnego rodzaju procesy, które dążą do tego, żeby te grupy wykorzystać, żeby je złamać, żeby je rozbić. W środku okresu ochronnego lokatorów w miesiącach zimowych Stowarzyszenie Lokatorów wraz z Kancelarią Sprawiedliwości Społecznej zorganizowało akcję blokady eksmisji, nieprawnej eksmisji. Na blokadę przyszło kilkadziesiąt osób i pokazaliśmy, zamanifestowaliśmy w ten sposób, że działalność komornicza nie do końca jest zgodna z prawem, że panowie komornicy nie mogą się czuć bezkarni i wyrzucać wtedy, kiedy chcą, gdzie chcą i na jakiej zasadzie chcą. Całe szczęście, że udało się tę rodzinę jeszcze do końca okresu ochronnego przetrzymać w mieszkaniu. Walczymy po prostu o określone prawo, tak jak jest, tak jak są prawa człowieka, tak, do wolności, do ochrony przed wyzyskiem, także jest i prawo, no to jakby do tego, żeby każdy miał dach nad głową. Osoba dostaje poradę prawną, może liczyć na takie wsparcie, nazwijmy to protestacyjne. No i do tego jakby potem zachęcamy, żeby robiła to samo w stosunku do reszty lokatorów. Staramy się przynajmniej być na wszystkich sprawach. Piszemy pisma do sądu, do Rady Sądowniczej, żeby sprawdzała przedstawicieli, którzy występują w sądzie jako pełnomocnicy, którzy nie mają, można powiedzieć, legalnych pełnomocnic i jest to tolerowane. No staramy się walczyć z tą niesprawiedliwością, jak tylko potrafimy. A jednocześnie pilnujemy swoich w dzielnicy. Są opracowywane postulaty, jak my chcemy, żeby wyglądała polityka komunalna i jak ma wyglądać budownictwo mieszkaniowe. 2 lata staraliśmy się o to, żeby była specjalna sesja na tematy mieszkaniowe, gdzie jakby będzie konfrontacja lokatorzy kontra ratusz. Byliśmy do tego stopnia zdeterminowani, że w marcu tego roku no jakby cała sesja została przerwana przez nasz protest, przez hałasowanie lokatorów i dzięki temu tą specjalną sesję w końcu żeśmy wywalczyli. Była z dosyć dużą pompą w kwietniu, jakby tak z taką dużą polemiką lokatorzy kontra ratusz. Przyszło tyle ludzi, że zabrakło miejsca, prawda? Czyli to odniosło skutek. Ta walka odniosła skutek. I trzeba walczyć, bo nikt za nikogo nic nie zrobi. Nasz musi być duży. Zaciśnij zęby i dokładnie przestudiuj ustawę o ochronie praw lokatorów. Proś znajomych o kontakty z innymi wypędzonymi z domu. Łączcie się w grupy. Razem szukajcie skutecznych metod obrony. Wszystko zależy od dynamiki ruchu. Na ile będzie on liczny, silny, zdeterminowany, żeby móc te procesy powstrzymywać. Lokator zawsze jest w słabszej sytuacji, no ale w tej chwili no jakby, ja bym takiej metafory użył, że potrafi oddać właścicielowi czy władzom miasta. Natomiast skutecznie w mojej opinii będzie mógł przeciwstawić się kapitałowi, jeżeli swoje te indywidualne problemy, te kwestie czynszu właśnie czy eksmisji, no przełoży na to, jak wygląda polityka mieszkaniowa w mieście i w kraju. Jeżeli chcemy, żeby rewitalizacja to była odnowa miasta dla tych ludzi, którzy tam są, to bardzo często robimy tak, jak wynegocjowali sobie mieszkańcy Kreuzbergu w Berlinie. W wypadku Kreuzbergu
mieliśmy do czynienia z protestami. One doprowadziły do dość twardych negocjacji, które zaowocowały takim 12-punktowym kodeksem rewitalizacyjnym dla Kreuzbergu, gdzie jest napisane, co wolno, czego nie wolno. Między innymi jest napisane bardzo wyraźnie, że nie wolno forsować poprawy standardów do takiego poziomu, który zaczyna wykluczać ludzi. Że generalnie nie wolno nic zrobić, co nie było uzgodnione z ludźmi. Main reaction or strategy of neighborhood initiatives in anti-gentrification context is try to reduce the rent prices or to limit the rent prices, and in some cases was able to bring the local government to fulfill this wishes or this dreams of rent limitation, and this only occurs when we have a very strong political movement against gentrification. A second reaction or strategy often was that some actions to de-attract a neighborhood will be done. That means that in conflicting areas or contested neighborhoods, many of the new infrastructure will be attacked by stones or with color writings on this windows and something like this, because the new investments and modernization strategies needs a very good image of a neighborhood, and when the image of a neighborhood is bad, or redoing the image is bad, then it can help against the gentrification process. Wolne zajmowanie pewnych pustostanów w miastach jest taką próbą uzyskania niezależności. Jeżeli mamy do czynienia z pewnego rodzaju zajmowaniami mieszkań, czy też może z tak zwanym squattingiem, czyli nieformalnym zajmowaniem pewnych budynków, okazuje się, że te grupy, które dokonują tego, uzyskują od razu o wiele wyższy poziom siły autonomicznej, również też siły w negocjacjach z władzą i w negocjacjach z kapitałem, które czasami przyjmują formę realnych negocjacji, a czasami one się przejawiają w codziennym życiu, czyli negocjowanie warunków pracy, negocjowanie tego, czy się podejmie jakąś pracę, czy też nie, negocjowanie płacy. Jeżeli posiadamy niezależność w postaci mieszkania, wtedy mamy większą siłę. Historia tego miejsca jest związana od początku z środowiskiem wolnościowym poznańskim, które próbowało znaleźć takie miejsce na działalność od wielu lat. Było parę prób skwotowania, część było działaniami politycznymi, jak skwotowanie domu partii. Część było takim znalezieniem sobie miejsca dla środowiska wolnościowego, taki typowy skłot, gdzie było jakieś miejsce do mieszkania. To była kolejna próba. Znaleźliśmy to miejsce przez przypadek tak naprawdę. Były to opuszczone warsztaty samochodowe, jakieś stare, warsztat stolarski, gdzie produkowano prawdopodobnie trumny. To wszystko było zdewastowane, w złej kondycji, były dziury w dachu, kapała woda. Elektryczność była odłączona, woda była odłączona, wszystko było zasyfione. W tym czasie odrabiałem służbę wojskową, otrzymywałem pensji około 120 zł. Było to niewystarczające w żaden sposób, żeby cokolwiek wynająć. Przystosowanie każdego pomieszczenia po kolei kosztowało nas bardzo dużo pracy. Przy tych bardzo niskich środkach finansowych większość z nas też odrabiała służbę albo studiowała w tym czasie. Także to było zmaganie i walka codzienna. Przeżycie tutaj, jak i rozwój tego miejsca, krok po kroku, każde pomieszczenie było powoli przez lata przystosowywane do zagospodarowania. Ludzie, którzy podejmują dopiero działania w sferze zawodowej, w sferze pracy, którzy jeszcze się uczą, no nie mają takiej możliwości finansowej, żeby zdobyć dla siebie mieszkanie,
żeby to mieszkanie móc opłacić. Jeśli są w stanie to robić, to kosztem tego, że praca jakby pochłania wszystko, czyli nie starcza im już czasu na jakąkolwiek działalność. My stwierdziliśmy, że trzeba zająć przestrzeń, włożyć wysiłek w jej wyremontowanie, w jej działanie, właśnie po to, żeby ta przestrzeń dawała i możliwość realizacji się pod względem politycznym, pod względem kulturowym, no i też pod względem socjalnym, żeby mieć po prostu przestrzeń do mieszkania, na którą będzie nas stać. Podczas odrabiania służby wojskowej moje patrzenie na świat uległo zmianie. Przedtem nasączony informacjami z mediów, takim obrazem świata początków kapitalizmu w Polsce, że chcieć to móc, że wystarczy znaleźć dobrze płatną pracę i wszystko się ułoży, wziąć kredyt i tak dalej. Pracując za 120 zł, w mojej głowie nastąpił konflikt tego, co jest wokół mnie, a tego, co mi serwują media. Zacząłem się zastanawiać, jak taka osoba młoda jak ja, przy takich zarobkach jest w stanie cokolwiek wykroić z tego tortu dla siebie. Kiedy wynajmowałam normalnie mieszkanie, moje życie też wyglądało zupełnie inaczej, ponieważ polegało na rotacji pomiędzy studiami, pomiędzy łapaniem jakiejś dorywczej pracy, bez normalnej umowy, bez normalnych świadczeń, gdzie stawka za godzinę wynosi 3,50. Mieszkanie tutaj łączy się z tym, że tą energię mogę poświęcić na zupełnie co innego, na działanie, które sprawia mi satysfakcję, kiedy mogę realizować swoje jakieś marzenia. Poza tymi warunkami, jakie stwarza i nakłada na ciebie też neoliberalna gospodarka, w której wszystko jest tak naprawdę urynkowione i ludzie nie działają ze sobą razem. Wszystkie decyzje, które są podejmowane, są dyskutowane i podejmowane za zgodą wszystkich uczestników wspólnoty, które tutaj mieszka. Jesteśmy niezależni od źródeł finansowania, od zewnętrznych źródeł finansowania. Jesteśmy niezależni od decyzji, które zapadają urzędy miasta. Rozwiązania praktyczne, które udaje nam się wprowadzić w życie, często też prezentujemy na zewnątrz. Jest to miejsce, w którym odbywa się szereg prezentacji, dyskusji politycznych, wykładów. To jest taki moment, kiedy rozbrat promieniuje poza tą fizyczną przestrzeń, którą zajmuje. Przez wspólne, oddolne działanie i samoorganizację jak gdyby zmieniamy i technicznie daną przestrzeń i właśnie stwarzamy możliwości, chociaż próbujemy stworzyć możliwości uczestniczenia lokalnych społeczności w inicjatywach, które prowadzimy. To można przełożyć na różne rzeczy, zarówno na wydawnictwo, jak i właśnie na rowerownię, na sieciodruk, na DKF-y. Chodzi o pokazanie ludziom, że mogą też spróbować coś robić na innych zasadach niż właśnie zasada typu klient, no i firma. Jest to przestrzeń ani prywatna, ani publiczna, jest to przestrzeń uspołeczniona. Właśnie dlatego, że nie żyjemy w tym podziale na prywatne i publiczne, rola kobiet jest też zupełnie inna. Kobiety tutaj nie są przypisane pracom domowym i kuchennym. Wszelkie obowiązki, jak i prawa dzielimy równie, bez względu na płeć. Jest to sposób przełamania właśnie tego tradycyjnego modelu rodziny. Nad tym miejscem zawisło takie widmo możliwej likwidacji, gdzie już jakby na całego wkroczyliśmy, postanowiliśmy zaangażować się w politykę miasta dotyczącą prowadzenia jakby planu przestrzennego dla tego miejsca. I tu jakby zaangażowaliśmy się we wsparcie, wspierając mieszkańców dzielnicy Sołacz w cały proces dotyczący zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza. Wspieraliśmy jakby
działania mieszkańców, które dążyły do tego, żeby pozostawić przestrzeń, która też dotyczy po części skłotu Rozbrat, jako przestrzeń otwartą dla społeczności, które tutaj mieszka, czyli pozostawić to jako miejsce użyteczności publicznej, park dostępny dla wszystkich. Sprzeciwialiśmy się i sprzeciwiamy cały czas w polityce miasta, które dąży do tego, żeby każdą przestrzeń w mieście, niezależnie od tego, jakie funkcje społeczne spełnia, pozostawić na pastwę deweloperów, sprywatyzować de facto tą przestrzeń z ładnymi drzewkami, równo przyciętymi krzaczkami, do której już niestety większość mieszkańców nie będzie miała żadnego dostępu, będzie ją mogła oglądać zza pewnie wysokiego płotu. Ludzie nie muszą żyć w zamkniętych mieszkaniach anonimowo, wyizolowani, oddzieleni od innych. Mogą dzielić pewną przestrzeń i jest to zarówno racjonalne ekonomicznie, dlatego że bardziej opłaca się mieć jedną pralkę, jedną kuchenkę i ekologicznie, ale też jest to racjonalne społecznie. Mamy społeczne potrzeby rozmawiania przy śniadaniu, pomagania sobie w codziennych problemach. Także sam akt mieszkania tutaj jest manifestem, jest pokazaniem tego, że są inne formy, uwspólnotowione formy mieszkania, które są możliwe. Rewitalizacja tak naprawdę może przebiegać zupełnie inaczej niż ta, która jest prowadzona przez władze miasta. Może się opierać na tym, że ludzie poprzez samoorganizację zarówno wyremontują kamienice, czyli może polegać na zarówno wyremontowaniu kamienicy, jak i na stworzeniu możliwości mieszkania. Dla ludzi nieposiadających określonego wysokiego statusu materialnego przykładem takiej realnej rewitalizacji byłaby możliwość zajmowania pustostanów przez mieszkańców. Często pustostany nie są zajmowane z planem zbudowania centrum politycznego, społecznego, czyli takiego miejsca, jakim jest Rozbrat, ale są to po prostu po cichu, nielegalnie zamieszkiwane puste domy. Tych domów akurat jest dużo, bo mieszkania to towar, którym się spekuluje w Polsce. Dlatego czasami latami stoją puste, a w takiej sytuacji osoby, samotne matki, emeryci, osoby wykluczone po prostu zajmują te miejsca. I to jest temat, o którym się nie mówi. Nie zajmują się tym ani socjologowie, ani nie zajmują się tym dziennikarze. Właściwie to jest temat przemilczany. Dotychczasowe zrywy w Europie społecznościowe, rewolucyjne były związane z walką o lepszą kondycję mieszkaniową. Tak samo można spojrzeć na lata 80. w Polsce, jak i na powstanie Komuny Paryskiej czy rewolucji rosyjskiej. Ta kwestia jest wymazana raczej ze świadomości społecznej, ale to się powtarza, tak? W momencie, kiedy młodzi ludzie, robotnicy zostają wyrzuceni z mieszkań albo spychani do dziur, piwnic, strychów, jest duża szansa na zryw i myślę, że w Polsce jesteśmy w takiej chwili, gdzie to następuje.